Cześć! Znajdujemy się na terenie użytku ekologicznego Polichty, na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Zima jest to okres czasu, kiedy możecie nas spotkać chodzących po lesie z drabiną. Dzieje się tak dlatego, że czyścimy wtedy budki lędowe z gniazd. Po co w ogóle wieszać budki dla ptaków w lesie? Przecież każdy z ptaków może znaleźć dziuplę, założyć tam gniazdo. Otóż w lesie, a szczególnie młodym, takich dziupli jest stosunkowo mało. Dlatego, żeby pomóc naszym skrzydlatym przyjaciołom, wieszamy takie właśnie budki na drzewach. Co tak naprawdę ptaki wykorzystują do budowy gniazd? W dużej mierze są to części roślinne, bądź zwierzęce również, które gdzieś zlokalizują. Tu mamy przykładowo gniazdo uformowane przez sikorowate. Po czym to poznać? Gniazdo w dużej mierze złożone jest z mchu. Sikory dość często wykorzystują do budowy swoich gniazd również sierść. Żeby dana budka była po raz kolejny zasiedlona, ważne, żeby właśnie ten stan techniczny budek był całkiem dobry. My podczas rutynowych kontroli dodatkowo wypełniamy budki trucinami. Z czego zbudowane są budki lęgowe dla ptaków? W dużej mierze są to materiały naturalne, w tym przypadku będą to deski sosnowe. Jeśli macie deski nieheblowane, to nawet lepiej, z tego względu, że budka zbudowana z takich desek jest jeszcze chętniej zasiedlana przez ptaki. Jeśli chodzi o wymiary budek, to dużo zależy od tego, jakie ptaki chcecie zaprosić do waszego otoczenia. W tym przypadku jest to budka typu A, czyli na takie ptaki jak kowaliki, jak sikory przykładowo. Wymiary można bardzo łatwo znaleźć na internecie. Ważne jest, żeby budka miała daszek. Tutaj akurat w tym przypadku wykorzystaliśmy gumolit, który za pomocą strzywek jest przyczepiony do daszku. Oczywiście elementy takie drewniane, za pomocą których przyczepimy tą budkę do drzewa. Zatrzaski w tym przypadku. Śruby nie są przez nas polecane z tego względu, że zimą są trudności przy otwieraniu takich budek i ich czyszczeniu. Ważne jest, żeby tutaj przy tym otworze był taki dodatkowy dystans uniemożliwiający drapieżnikom dostanie się do chociażby jaj. Blaszka, którą tu widzicie przy wejściu, jest ważna z tego względu, że dość często dzięcioły rozdziobują takie wejścia, żeby się chociażby dostać do młodych. Można się też zastanowić, dlaczego utrudniamy sobie pracę i czyścimy te budki zimą, a nie latem. Oczywiście latem jest okres lęgowy ptaków, natomiast zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska ptasie gniazda usuwać można w terminie od 16 października do końca lutego. Nie musicie też się martwić o to, że niszczymy ptakom te gniazda, dlatego że ptaki dziuplaki zakładają co roku nowe gniazda. Zimą natomiast budki bardzo często wykorzystywane są na przykład przez sikory jako nocne schronienie przed zimnem. Jeśli interesuje Was tematyka ptaków, a także inne ciekawostki przyrodnicze, to zasubskrybujcie nasz kanał. Możecie nas obserwować na Instagramie oraz na Facebooku. Do zobaczenia.